Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Złoto co dalej, bo Gold ETF zmienia trend. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Złoto co dalej, bo Gold ETF zmienia trend. Pierwszy wykres poświęcony złotu, który widać w tle, pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich ponad 2 lat konsoliduje się rynek złota w okolicach poziomu $1800. Ten poziom w okolicach $1800 jest mniej więcej osią symetrii horyzontu cenowego. Nie udało się wybicie dołem pod linię szyi formacji podwójny szczyt i załamanie tej formacji, które teraz obserwujemy, oczywiście ma potencjał ku temu, żeby wydźwignąć cenę złota na jak najwyższe poziomy. No i ten optymizm, który także widać z tego pierwszego wykresu, może się wkrótce pojawić. No i także będziemy obserwować, czy złoto spróbuje wrócić w okolice tych swoich oporów, czyli w rejonie $2000, a tak wynikałoby z tego wykresu. I czy tak się stanie, to jest właśnie odpowiedź na cały 2023 rok. Złoto jest oczywiście także tym jednym z ważnych aktywów, które może być szczególnie brane pod uwagę przez inwestorów, którzy widzieliby możliwość zmiany polityki monetarnej na całym świecie, ale o tym za chwilę będziemy mówić. Drugi wykres, który pokazuje cenę złota, która jest podzielona przez inflację PCE, która jest szczególnie lubiana przez Fed do oceny tego, jak jest tempo wzrostu inflacji w amerykańskiej gospodarce, i w tym wypadku widzimy, że tutaj cena złota ma jeszcze bardzo duży, spory potencjał ku temu, żeby rosnąć relatywnie mocniej niż rośnie inflacja w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też ten wykres moim zdaniem jest wykresem, który pokazuje pewnego rodzaju niedowartościowanie ceny złota, dając mu potencjał na sporą aprecjację, czyli dalsze wzrosty w kierunku tego poziomu psychologicznego $2000. Na następnym wykresie widzimy już właśnie ten ETF na gold. I co tutaj widzimy? Że inwestorzy przestali sprzedawać złoto i tak jakby zaczynali wracać do tendencji kupowania tego metalu szlachetnego. Prawdopodobnie jesteśmy świadkami odwrócenia tendencji i warto na to zwrócić uwagę, że inwestorzy w długim terminie zmienili swoje nastawienie z niedźwiedziego dla tego metalu na co najmniej neutralny, ale z perspektywą na wzrosty. I warto zwrócić uwagę, że jest to pierwszy taki sygnał po wielu miesiącach, kiedy netto ETF na złoto pokazywał, że inwestorzy sprzedawali złoto, licząc na jego kontynuację tendencji spadkowej. No i teraz część wykresów poświęconych korelacjom, poświęconym powiązaniom złota z innymi rynkami. Tak, dzięki tym wykresom możemy ocenić, zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo dalszego ruchu, wykorzystując analizę międzyrynkową. I ten pierwszy wykres, który teraz jest pokazujący zachowanie euro-dolara i złota, czyli korelację między tymi dwoma instrumentami, który był już wczoraj zamieszczony, ale on jednoznacznie pokazuje, że poza fragmentem dotyczącym, ewenementem takim pokazującym, jak zachowało się złoto podczas wojny, to jednak przeważający czas na przestrzeni ostatniego roku korelacja między euro-dolarem a złotem była dodatnia, a to oznaczało, że jeżeli euro-dolar spadał, to cena złota także spadała, a jeżeli euro-dolar rósł, to cena złota także miała potencjał ku temu, żeby rosnąć. Jak widzimy, na przestrzeni wielu ostatnich miesięcy korelacja dochodziła do poziomu plus 0,8, czyli była bardzo, ale to bardzo silna. To powiązanie międzyrynkowe między złotem a euro-dolarem było bardzo, ale to bardzo mocne. No i oczywiście wniosek jest taki, że jeżeli zobaczymy, że euro-dolar dalej rośnie, to zdecydowanie zmniejszy się ryzyko długich pozycji na cenie złota, czyli tych wszystkich, którzy liczą na to, że cena złota pójdzie w górę. A na następnym wykresie mamy bardzo podobne zjawisko, czyli obserwację korelacji między złotem a indeksem dolarowym.
odfiltrowanym przez wszystkie inne waluty na świecie amerykańskim dolarem. I co tutaj widzimy, że ta korelacja jest jeszcze mocniejsza niż względem euro-dolara, bo teraz na chwilę obecną wynosi -0,73, a to oznacza, że sam dolar jeszcze bardziej negatywnie koreluje ze złotem niż sam euro-dolar. Czyli wniosek jest jednoznaczny. Jeżeli zobaczymy dalsze wzrosty euro-dolara, dalsze spadki dolar-jena, dalsze wzrosty kabla, dalsze spadki pary dolar do australijskiej waluty, do kanadyjskiej waluty, do nowozelandzkiej waluty, to w takiej sytuacji bardzo będą silne presje na to, żeby dalej kupować złoto, żeby ta tendencja wzrostowa na złocie była kontynuowana. Jeżeli więc w moim założeniu amerykański dolar będzie w tym roku tracił na wartości, więc ten rok powinien być bardzo dobry dla złota i tendencja wzrostowa jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna niż tendencja spadkowa. A sam wykres taki krótkoterminowy pokazuje, że mamy dzisiaj z rana znowu presję na to, żeby cena złota rosła i być może będziemy atakować górne ograniczenie tego 3-miesięcznego kanału wzrostowego, a teraz to są okolice $1895, czyli łącznie z psychologicznym poziomem $1900. Myślę, że w krótkim terminie, a to może być nawet już dzisiaj, ten test tego poziomu może się wydarzyć, a wtedy zobaczymy, co dalej, czy presja popytu naprawdę jest mocna i będzie szansa na wybicie górą nad poziom psychologiczny $1900, czy też nie. Natomiast ten wykres długoterminowy, wykres tygodniowy pokazuje, jak bardzo załamanie formacji podwójny szczyt doprowadza do tendencji odwrotnej i że jest potencjał ku temu, żeby zaatakować, zbliżyć się do poziomu $2000. I moim zdaniem jest to scenariusz dość wyraźnie prawdopodobny. Natomiast jeszcze większy optymizm moim zdaniem płynie z obserwacji wykresu uśmiechów opcyjnych. Inwestorzy na rynku opcji instrumentów pochodnych niezależnie handlują opcjami call i put i dzięki temu można łatwiej zrozumieć, gdzie płynie kapitał, gdzie inwestorzy bardziej czują tendencje, czego się bardziej spodziewają. I w tym wypadku widzimy, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego opcje call są zdecydowanie droższe niż opcje put. I im dalej termin wygasania, tym ta przewaga opcji call jest większa. I jeszcze raz przypominam, opcje call to są takie opcje, które pozwalają nam zabezpieczyć się przed wzrostami, bądź też spekulować na wzrosty instrumentu bazowego, w tym wypadku złota. A jeżeli rozważamy opcje put, to te opcje put są takimi instrumentami, które pozwalają spekulować na spadek ceny instrumentu bazowego, czyli złota w tym wypadku, albo też zabezpieczać się przed możliwością spadku ceny złota. I ten wykres, który jest w tle, jednoznacznie pokazuje, że inwestorzy bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego bardziej cenią opcje call niż opcje put, a to sygnalizuje, że konsensus na rynku opcyjnym wierzy w tendencję wzrostową na złocie. I oczywiście należy także stale pamiętać o tym, że złoto jest bardzo ściśle powiązane teraz z konfliktem zbrojnym i gdyby się okazało, że na przestrzeni następnych miesięcy kraje zachodniej cywilizacji w ramach kolejnych sankcji odcinają Rosję od dostawy nowej podaży złota na rynki światowe, to miałoby to kolosalne znaczenie dla złota i zdecydowanie podbijałoby jego cenę. Jak widzimy tutaj, Unia Europejska w kolejnych sankcjach odcina się od handlu ropą naftową, różnego rodzaju innymi surowcami i być może w kolejnym jakimś pakiecie sankcyjnym będzie także zakaz handlu złotem sprowadzanym z Rosji, a to oczywiście byłoby co najmniej psychologicznym czynnikiem zachęcającym do wydźwignięcia ceny złota na bardzo wysokie poziomy, bądź też na poziomy, które nigdy nie były jeszcze obserwowane.
Plus dodatkowo oczywiście cały czas należy pamiętać o korelacji, powiązaniu zachowania złota ze srebrem. Kolejny metal szlachetny, w tym wypadku obserwujemy go na wykresie tygodniowym i także on testuje tą swoją dwuletnią linię trendu spadkowego, czyli przed srebrem ważna decyzja. Albo łamiemy poziom w okolicach 23-24 dolarów i w tej sytuacji oczywiście powstające sygnały jeszcze bardziej zachęciłyby do grania na dalsze wzrosty cen metali szlachetnych, albo też w tej sytuacji odbijamy. Moim zdaniem scenariusz przebicia linii trendu spadkowego jest zdecydowanie mocniejszy, daje mu około 65% szansy na realizację i w takiej sytuacji byłoby to też dodatkowe wsparcie dla złota zmniejszające prawdopodobieństwo nawrotu do tendencji spadkowej. Dlatego też odpowiedź na pytanie złoto co dalej sygnalizuje, że 2023 rok powinien być korzystny dla złota z powodu zachowania amerykańskiego dolara, sytuacji geopolitycznej i oczywiście tych wszystkich innych wydarzeń, które sprawia, że złoto jest bardzo popularnym aktywem do inwestowania wśród inwestorów na całym świecie. Dlatego też warto obserwować, co najmniej patrzeć na to, co się dzieje na tym metalu szlachetnym. A na innych rynkach surowcowym, na co ja szczególnie patrzę, to teraz w sytuacji, kiedy globalny popyt na ryzyko atakuje, patrzę szczególnie na zachowanie ceny miedzi, która próbuje załamać wybicie dołem pod linię szyi dwuletniej formacji podwójny szczyt. Jeżeli także tutaj miedź załamie wybicie z tej formacji, to będzie to jednoznacznie sygnał, że rynki światowe dyskontują miękkie lądowanie światowej gospodarki, a nie jakąś twardą, mocną, długotrwałą recesję. Więc ja szczególnie mocno obserwuję teraz zachowanie ceny miedzi, a jak wiemy, dzisiejsza sesja pozbawiona danych makroekonomicznych będzie sesją na przeczekanie, na doczekanie na to, co się wydarzy jutro, a jutro w czwartek o godzinie 14:30 poznamy super ważne dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli się okaże, że ta inflacja jest niższa od prognoz, że procesy dezinflacyjne w skali globalnej zachodzą szybciej niż jeszcze wcześniej zakładano, niż zakładały nawet optymistyczne prognozy, to w takiej sytuacji amerykański dolar będzie dalej wyciskany, czyli osłabiany, a w takiej sytuacji te czynniki bardzo sprzyjałyby wzrostom ceny złota, ceny srebra i oczywiście także ceny miedzi. Więc jeżeli się jutro okaże, że inflacja jest niższa niż zakładały prognozy, będzie to bardzo sprzyjające temu, żeby ceny metali były wyższe niż obserwujemy to teraz i żeby te tendencje były kontynuowane, które obserwujemy. I oczywiście sam teraz euro-dolar, który jest na swoich maksimach tendencji wzrostowej, cały czas sygnalizuje, że nie ma ochoty na spadki i że ma ochotę na tendencję wzrostową ku poziomowi psychologicznemu 1,10, ale oczywiście myślę, że także euro-dolar będzie dzisiaj czekał spokojnie na to, co się wydarzy jutro, czyli na dane o inflacji, ale moim zdaniem jest większa szansa na dalsze wzrosty niż na spadki. Tak wynika z zachowania wykresu, który mamy w tle. Z amerykańskim dolarem, z danymi o inflacji są powiązane amerykańskie obligacje. Te są dość na chwilę obecną spokojne, po tym powrocie do tendencji spadkowej. To sprzyja indeksom giełdowym w tym wypadku i myślę, że taka powinna być tego interpretacja. Cały czas obserwujmy rentowność, jak ona się zachowuje, ponieważ spadek rentowności zmniejsza atrakcyjność amerykańskiego dolara, a wzrost rentowności odwrotnie sprzyja wzrostowi atrakcyjności dolara. Więc jeżeli liczymy na to, że cena złota pójdzie w górę, to bądźmy optymistami i liczmy na to, że rentowności amerykańskich obligacji będą spadać. Kolejna para walutowa, dolar-jen. W tym wypadku mamy konsolidację, ale presja na to, żeby pozbywać się japońskich obligacji, moim zdaniem sprawia, że rośnie i to bardzo dynamicznie szansa na mocny impuls spadkowy dalszej presji na rzecz umocnienia jena japońskiego. Same indeksy giełdowe, wczoraj sesja na Wall Street zanotowała wzrosty, zakończyliśmy jednak nad poziomem 3900 punktów. Krótkoterminowa technika sygnalizuje, że ostatni spadek był ruchem powrotnym do małej linii szyi, formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową. Dzisiejsza sesja jest typową na test sentymentu i także w tym wypadku dane o inflacji, które poznamy jutro,
pozwolą nam ukształtować ostatecznie świecę tygodniową i moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że świeca będzie korzystna dla popytu na ryzyko. Z ciekawostek obserwujmy, jak teraz zdecydowanie lepiej zachowują się spółki europejskie z indeksu Eurostoxx 600 względem indeksu Standard & Poor's i te wydarzenia z ostatnich tygodni powodują, że ten wskaźnik przebija swoją średnią 100-sesyjną, czyli średnią półroczną, a w takiej sytuacji oczywiście jest to zaproszenie do kolejnej fali aprecjacji ze zdecydowanie lepszego zachowania indeksów giełdowych akcji w Europie niż tych ze Stanów Zjednoczonych i to także jest pochodna zachowania amerykańskiego dolara i jeszcze lepiej ją widać na zachowaniu indeksu giełdowego w Niemczech, czyli DAX-a, który jest wyraźnie nad poziomem swoich maksimów z końcówki 2022 roku. To otwiera perspektywę do ataku na maksima wszechczasów, ich pokonania i jednoznacznie pokazuje, że presja na europejskie akcje bardzo wyraźnie trwa. I co moim zdaniem jest także wspierające popyt na ryzyko i scenariusze prowzrostowe, to, że systematycznie z dnia na dzień zaczyna rosnąć Bitcoin. Na razie dość spokojnie, bez fajerwerków, bez dynamicznych impulsów, ale tendencja jest obserwowana i jeżeli po danych o inflacji ten Bitcoin utrzyma te poziomy, bądź też nawet będzie na wyższych, to rynek zauważy, że i sygnały płynące z kryptowalut także wspierają popyt na ryzyko. Moim zdaniem zachowanie Bitcoina, który wrócił na poziom 17 tysięcy dolarów, wspiera popyt na ryzyko. I teraz na sam koniec dział poświęcony polskim aktywom. Brama wejściowa do inwestowania w Polsce, czyli złoty na parze euro do złotego, czy też na dolar złotym. Na razie te zmiany nie są zbyt duże, także tutaj czekamy na dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, ale moim zdaniem presja na rzecz złotego powinna występować, więc spodziewam się następnej fali aprecjacji krajowej waluty. Zachowanie amerykańskiego dolara faworyzuje scenariusze na rzecz polskich obligacji, więc spodziewam się także dalszej presji na polskie obligacje, ale być może dopiero jutro. I jak widzimy, giełda papierów wartościowych zalicza fantastyczny początek roku. Te wzrosty imponują. Jesteśmy już na dobrej drodze, żeby przetestować potężne opory w rejonie 1985-2000 punktów i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, że już wkrótce zaatakujemy te rejony, a tam przypominam jest średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym oraz poziom 2000 punktów ma psychologiczne znaczenie. Moim zdaniem jest duża szansa, że nawet jeszcze w tym tygodniu zbliżymy się do tych poziomów, a wzrost euro-dolara jednoznacznie sygnalizuje, że presja na wzrosty indeksu WIG20 powinna być dalej obserwowana i jeżeli euro-dolar będzie dalej rosnąć, to wzrosty indeksu WIG20 będą miały miejsce bez względu na to, co się będzie działo w polskiej polityce, jakie będą inne wydarzenia tutaj w skali gospodarczej. Po prostu międzynarodowe przepływy finansowe będą faworyzowały tendencję wzrostową polskich akcji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksie giełdowym, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam jeszcze raz.